kategorii porąbanych nazw chińskich producentów motoryzacyjnych Sport Equip jest bardzo wysoko i nie jest to subiektywna, a obiektywna opinia. Najmocniej Państwa przepraszam, jest to przecież włoska submarka DR Automobiles, jedna z 6. Jeśli dobrze rozumiem, a nie wiem czy dobrze rozumiem, bo informacji o marce Sport Equip jest tyle co kot napłakał, to w hierarchii grupy stoi ona chyba najwyżej. Oferuje bogatsze wyposażenie niż chociażby DR czy też Evo i ma najbardziej sportowy charakter, gdyż to ona jedyna ma sport w nazwie. Zapraszam serdecznie na film, którego bohaterem jest Halo Car marki, czyli 8 GT. Ciekawostek barowych tym razem nie będzie, a to dlatego, że temat włoskiej montowni chińskich gigantów DR Automobiles został obecnie wyczerpany w filmie o DR6, do którego obejrzenia Was później serdecznie zapraszam. Chciałem rzec, że marka Sport Equip ma obecnie w Polsce tyle samo salonów, co ma Bugatti, Pagani, Aston Martin czy też McLaren, czyli jeden. Tym samym jest tak samo ekskluzywna, ale ledwo co gruchnęła informacja, że do salonu w Białymstoku dołączył też punkt w Krakowie. Szanowny wujek Google podpowiada, że auto bazuje na Chery Tiggo 8 Pro, ale nie jest to, kochani, prawda. Bazą tego auta jest to Kaiji Kunlun lub jak kto woli Kaiji X7. Kaiji Kunlun moim zdaniem brzmi najlepiej, brzmi jak jakiś nowy przeciwnik Godzilli. Nie martwcie się, ja również po raz pierwszy usłyszałem o tym aucie. Jak mu się przyglądam, to odnoszę wrażenie, że inspirowano się współczesnymi Range Roverami, a także Peugeotami, przy czym oczywiście nie zapomniano, że obecnie trwa w motoryzacji konkurs Kto da większy grill. Na masce napis Sport Equip, subtelny logotyp po lewej stronie grilla, kształt tutaj świateł, no te górne pasmo to mi śmierdzi na kilometr Range Roverami, a Peugeota to widzę oczywiście tutaj w tym kształcie świateł a la kły. Mego serca on nie zdobył, aczkolwiek wierzę, że może się komuś podobać. Na plus, że grill nie jest podświetlany, na plus, że mamy adaptacyjne światła LEDowe, a jakbym miał się do czegoś przyczepić, a wiecie, że lubię, to nie podoba mi się jak pierdyknęli tutaj przednią kamerę, taki kurde nieestetyczny placek. Spójrzcie teraz tylko na to. Czy może być bardziej włosko? GT, jak sama nazwa wskazuje, znaczy się Gran Turismo. Mocny silnik z przodu z napędem na tył jest? Jest. Układ siedzeń 2+2? Oczywiście, że jest. Przepiękne dwudrzwiowe nadwozie coupé z arcydługą maską, a także z przepięknie opadającą linią dachu, ależ oczywiście, że jest. Krzysiek, co ty za bzdury opowiadasz? Najmocniej Państwa przepraszam, to przez te mózgowe zamglenia pokowidowe. Auto mierzy na długość ponad 4,7 metra, z kolei jego szerokość całkowita to prawie 2 metry, a wysokość jest to ponad 1,7 metra. Rozstaw osi wynosi równo 2,8 metra, a prześwit, ano producent oczywiście takich informacji nie podaje, bo kogo on by tam obchodził. Tak czy siak mamy do czynienia z pełnoprawnym przedstawicielem segmentu SUV. Auto stoi zawsze na tych samych atrakcyjnych 20-calowych felgach aluminiowych, a na nie nawleczone są opony w rozmiarze 255/50. Przód mamy kolumny MacPhersona, tył mamy wielowahacz, przód mamy tarcze wentylowane, a tył mamy tarcze niewentylowane. Moim zdaniem ten fioletowy lakier jest po prostu wyśmienity. Jest z tego gatunku takiego zakamuflowanego, że w pełnym słońcu dopiero widać z czym to się je, a po zachodzie słońca jest po prostu czarny. W temacie lakierów to mamy jeszcze klasykę, czyli odcienie szarości, czarny oraz biały, a także ekstrawagancki niebieski. Chowane klamki dla poprawy aerodynamiki. Osobiście nie trawię tego rozwiązania. Co ciekawe, Chiny od przyszłego roku zakazują chowanych w pełni elektrycznych klamek. Mam nadzieję, że pójdzie to zdecydowanie szerzej, bo niby robimy coraz bezpieczniejsze auta, a tak naprawdę z bezpieczeństwem
to ma niewiele wspólnego. Te tutaj są elektryczne, ale całe szczęście są też jeszcze mechaniczne i nie wiem, jak naprawdę przejdzie tego typu rozwiązanie, ja bym to wywalił od razu. Pojemność zbiornika paliwa to 60 litrów i 45 litrów na LPG w wariancie 7-miejscowym, tak jak tutaj. Jeśli natomiast zdecydujecie się na wariant 5-miejscowy, to pojemność wzrasta aż do 83 litrów gazowego kruszcu. Aczkolwiek są to wartości nominalne, a nie użytkowe. Użytkowe to 36 litrów łamane na 66. Deklarowane średnie zużycie paliwa to 9 litrów na setkę i 11,7 litra, jeśli jeździmy na gazie. Producent oczywiście nie podaje, ile on tam dotryskuje paliwa, jak jeździmy na gazie, ale my to oczywiście sprawdzimy. Za instalację gazową krzyczą 9000 zł ekstra. Czy warto ją brać? Ano zawczasu w tej sprawie skonsultowałem się z wróżbitą Maciejem, który rzekł te oto słowa: Krzysztof, karta mówi, że tak. Wydaje mi się, że ja czegoś tutaj nie rozumiem. W procesie ewolucji motoryzacji 7-miejscowe SUV-y wyparły minivany. No i teraz tak, 7-miejscowy SUV Sport Equip 8 GT ma ładowność 407 kg. Nie żartuję. Co więcej, wariant 7-miejscowy ma na haku okrągłe 0 kg. Doprawdy nie wiem, w jakich okolicznościach się ten wariant sprawdzi. Jako transportowiec VIP-ów odpada. Dla aktywnej rodziny, co jeździ na wakacje pod namiot z rowerami, odpada. Wariant 5-miejscowy zdaje się mieć o wiele więcej sensu, aczkolwiek ma on jeszcze mniejszą ładowność, która wynosi 393 kg, ale na haku za to możemy wziąć przyczepę o maksymalnej masie 1000 kg. Udawany dyfuzor jest. Tego typu zabiegi stosowane powszechnie we współczesnej motoryzacji to jest dla mnie ten sam poziom, co wstrzykiwanie sobie syntolu w mięśnie. Wizualnie to jesteśmy Mariusz Pudzianowski, a efektywnie to jesteśmy Marcin Najman. To jest dopiero szok. To nie jest Atrapowicz. Normalne zrobili 4 końcówki układu wydechowego. Szkoda, że za tym nie idzie to, co mamy pod maską, bo mógłby się człowiek spodziewać 3, a może nawet i 4 litrów. Tymczasem nie ma nawet 2. A wiecie, co mnie jeszcze uruchamia? Oto, gdzie się u licha ciężkiego podziały w motoryzacji logotypy? Patrzycie na jakieś nowe modele Lexusa, LBX, NX czy też RX, no wszędzie z tyłu są napisy Lexus. W innych markach to samo, chociażby Skoda, Kodiaq, Kamiq czy też Elrock, z tyłu wszędzie są cholerne napisy. Później wisienka projektowa, czyli walimy taśmę LEDową biegnącą przez całą szerokość nadwozia i wieczorem nie ma absolutnie żadnej możliwości, żeby rozróżnić Porsche Cayenne od Hyundai Kony. Dobra, żeby nie było, że tylko narzekam jak stary spleśniały grzyb, zobaczcie, jaki mamy ładny spoiler dachowy ze zintegrowanym światłem stopu oraz jak dobrze stylistycznie współgrają ze sobą światła przednie z tylnymi, dosłownie powielono ich kształt i co więcej, nie jest blenda pociągnięta przez całą szerokość nadwozia. Mamma mia! Ponarzekałem na brak logotypu, a on jest tutaj, także wyśmienita robota, panie Krzysztofie. Elektrycznie otwierana klapa bagażnika, no przecież, że jest. Co więcej, jest też otwierana za pomocą gestu stopą. Pojemności bagażnika niestety nie znam, gdyż producent nie podaje nam takiej wartości, nie podaje zarówno z rozłożonymi, jak i ze złożonymi fotelami w trzecim rzędzie siedzeń. Próg załadunku jest niski, po lewej stronie mamy lampkę, po obu stronach uchwyty na siatki z zakupami, a pod podłogą mamy podnośnik, trójkąt ostrzegawczy i jeszcze miejsce na jakieś inne klamoty. Tak się prezentują tutaj 2 kabinówki i zaraz sprawdzimy, czy klapa się zamknie. Ależ emocje. Uda się, czy się nie uda? Udało. A tak się prezentują tutaj 2 kabinówki przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń. A tak to wygląda po złożeniu oparć tylnej wersalki. Jak widzicie, skrajne prawe siedzisko się nie składa na płasko. A przynajmniej ja nie potrafię tego zrobić. Pod maską sportowej ekipy numer 8 GT nie znajduje się jednostka 1,5 litrowa, tylko o pojemności aż 1,6 litra. Ma 4 cylindry, łańcuch oraz wtrysk bezpośredni. Moc maksymalna wynosi 185 koni mechanicznych i 275 Nm. Zapytacie, w ile sekund wóz robi setkę?
Ano tego parametru również nie podają. Podają za to prędkość maksymalną, która wynosi 180 km na godzinę. Przyznaję, że to dość dziwne nie podawać parametru męskości, zwłaszcza jak ma się sport w nazwie. Jednostka napędowa sparowana jest z automatyczną 7-biegową dwusprzęgłówką od Getraga. Naturalnie napęd trafia na koła przednie, typowy dla aut GT. Mam nadzieję, że oferta jednostek napędowych wkrótce się poszerzy, bo auto, na którym bazuje, ma w ofercie jeszcze 2-litrowy motor benzynowy o mocy 250 koni mechanicznych i jest jeszcze topowy wariant w gamie hybryda typu plug-in, która ma aż do dyspozycji 362 konie mechaniczne. Oj, pasowałoby to do sportowej ekipy. Krzyczą za to 168 tysięcy złotych, a za wariant z gazem, tak jak tutaj, 177 tysięcy złotych. Nie jest to już wybitna okazja cenowa, jak to można powiedzieć w kontekście wielu chińskich aut. Zbliżamy się do Skody Kodiaq, a to cholernie mocny gracz w segmencie. Tak samo ocieramy się o Peugeota 5008, sięgniemy nieco głębiej do kieszeni i zaraz zbliżamy się do Nissana X-Traila, a także Renault Espasa. Kia Sorento, a także Hyundai'a Santa Fe nie wymieniam z wiadomych względów, bo tam jest dużo wyższy próg wejścia. Powiedzmy, że mamy tutaj jeszcze całkiem niezłego asa w rękawie w postaci 5-letniej gwarancji lub 100 tysięcy kilometrów w zależności co pierwsze upłynie, a to jest dodatkowy argument do rozważenia. Bezkluczykowy dostęp oczywiście, że jest. Wystarczy, że do auta się zbliżymy, wówczas się otworzy, a klamki się wysuną. Tak samo to działa w drugą stronę. Oddalimy się na moment od auta i od razu się zamyka. Uważam, że działa aż za wrażliwie, a w czeluściach menu nic nie znalazłem do wyregulowania. Sprawdźmy teraz, jak się zamykają drzwi. Z wysoką kulturą i są masywne. Drzwi są naprawdę dobrze wykończone. Zwróćcie uwagę, że tutaj nawet góra jest wykończona na miękko. Zimny łokieć jak znalazł. Oczywiście okolica podłokietnika. Tutaj i tutaj również wykończona jest na miękko. Na trzeci rząd wchodzi się bardzo wygodnie. Ale to naprawdę bardzo wygodnie. Te miejsca to naprawdę trzeba traktować jako mocno awaryjne. Ja mam 175 cm wzrostu i żeby się tutaj zmieścić, to muszę spionizować oparcie wersalki, a także je nieco odrobinę przesunąć do przodu. No ale jak się już wyprostuje, to głową walczę o sufit. Z dobrodziejstw mamy 2 uchwyty na napoje, a także tackę taką, nie wiem, na naszego smartfona. Szkoda, że nie mamy tutaj nawiewów. Z tyłu jest naprawdę w cholerę miejsca w każdej płaszczyźnie i ciut. Na szczególną uwagę zasługuje ilość miejsca na stopy pod przednimi fotelami i to maksymalnie ustawionymi w dół. Jest tutaj tyle miejsca, że normalnie wszedłbym w butach narciarskich, gdybym jeździł na nartach. Tylna wersalka jest dzielona w proporcji 40/60. Oczywiście jest przesuwana i jak widzicie ma regulowany kąt oparcia, także może być naprawdę wyśmienitą leżanką. Szkoda, że w podłokietniku nie mamy uchwytów na napoje i tradycyjnie nie mamy przybicia do bagażnika. Skóra, jak to się mawia, jest z plastikowych krów, czytaj ekologiczna. Zobaczcie, jakie ma pikowanie trójkątne i jakie ma ładne, złote, ekskluzywne przeszycia, które również znajdują się na boczkach drzwi. Z dobrodziejstw mamy szyby w prądzie, 2 lampki sufitowe, izofiksy na skrajnych siedziskach, oczywiście są nawiewy w tunelu środkowym, 2 porty USB typu A, a także pokaźnych rozmiarów półka. Absolutną wisienką jest to, że skrajne siedziska są ogrzewane, co więcej jest nawet 3-stopniowa regulacja. I gdzie to wszystko ustawiamy? Ano z poziomu przedniego tabletu. 2 przyciski do wygodnej obsługi tutaj z tyłu. Za dużo wymagam. Drzwi przednie wykonano bez faworyzowania, są dokładnie tak samo wykonane jak te tylne. Fotele przednie wykonane są w systemie ABPB, czyli absolutny brak podparcia bocznego. Są to ogromne pufy, w których zmieści się nawet rikishi. Co więcej, są wentylowane, a także ogrzewane. Mamy 3-stopniową regulację ogrzewania, a także 3-stopniową regulację wentylacji. Fotel kierowcy regulowany jest elektrycznie w 6 kierunkach. Szkoda, że nie mamy regulacji lędźwi, nawet manualnej, a co do fotela pasażera, to on jest regulowany manualnie w 4 kierunkach. Jedziemy od góry. Mamy przepastnych rozmiarów okno dachowe, wyściełany schowek na okulary, lampiony
oraz lusterko fotochromatyczne. Pulsująca światłem LEDowym wyspa na górze deski rozdzielczej to rewelacja. Na przykład, jeśli włączycie kierunkowskaz, to ona miga nam tutaj zielonym światełkiem. Oczywiście można te rewelacje wyłączyć. W temacie spasowania kabiny jest to mix aut z państwa środka ze współczesnym segmentem premium. Mianowicie znajdziemy elementy, które są dobrze spasowane wraz z tymi, które piszczą pod naciskiem. Przyznaję, że jestem nieco zaskoczony wykończeniem deski rozdzielczej, która jest cała twarda. No nie do tego przyzwyczaili mnie Chińczycy. Najmocniej przepraszam, Włosi. Fajnie, że kierownica jest regulowana w dwóch płaszczyznach, aczkolwiek chodzi to naprawdę jak wóz z węglem. Patrzycie na kierownicę i macie takie, no śmierdzi mi tutaj sportowym sznytem. Lekkie bicepsy są, spłaszczenie u dołu, przyciski od uruchamiania silnika, wyboru trybów jazdy. No brakuje tylko tutaj do kompletu wielkich aluminiowych łopatek. Bardzo miło, że mamy szereg fizycznych przycisków na kierownicy. Nasz lewy kciuk obsługuje tempomat, a także cyfrowe zegary. Z kolei prawy obsługuje audio, a także telefon. Ale ten tutaj jest to jedyny przycisk, taki selektor do zgłaśniania oraz ściszania radia. No i działa on naprawdę fatalnie. Ta 8 tutaj to dziwny akcent. Osobiście widziałbym tutaj ładny napis Sporteki. Cyfrowy zestaw wskaźników mierzy 12,3 cala. Do wyboru mamy tutaj 3 motywy, które oczywiście współgrają z naszym centrum dowodzenia. Jest taki jasny, ciemny i ciemny z dodatkowymi akcentami. Po lewej stronie mamy wskazania zużycia paliwa, przebiegi, proszę bardzo, jest też ciśnienie w oponach, a po prawej stronie jest od audio i od telefonu. Nic tutaj nie wymaga szczególnego komentarza, poza tym, że są czytelne i takie powiedzmy nowoczesne. Potężne, prawie 15-calowe dotykowe centrum dowodzenia jest pełne skrajności. Wyśmienicie, że mamy oddzielny panel do obsługi jednostrefowej automatycznej klimatyzacji, ale jest on dotykowy, nie jest on haptyczny. Złapałem się na tym kilka razy, że ustawiając coś tutaj, zapalałem sobie dodatkowo światła awaryjne. Wyśmienicie, że on jest prosty w obsłudze, intuicyjny i nie jest on szczególnie rozbudowany, aczkolwiek zdarza mu się wielokrotnie przysnąć. Widok z kamer 360, oczekiwałbym, że na takim telewizorze będzie on wyśmienitej jakości, a takiej nie jest. Widoczne są normalnie piksele i zobaczcie, jak wejdziemy w widok 3D, to na miniaturze jest widoczny Kaiji Kunlun, a nie Sport Equipe 8 GT. Cóż za niedopatrzenie. Co więcej, zobaczcie, jak one specyficznie działają. Wrzucamy sobie wsteczny, pojawia nam się obraz z tylnej kamery, cofamy, jest wszystko pięknie. Dobra, teraz jesteśmy na drive, jesteśmy na ciasnym parkingu, wyświetla nam obraz z przedniej kamery, po czym się od razu wyłącza. Dojeżdżamy do auta, uruchamiają się przednie czujniki, wyje, a kamera się wyłącza. No genialne. Oczekiwałbym od tego bezprzewodowego wbudowanego Android Auto, a także Apple CarPlay, ale tego nie ma. Są inne aplikacje z zewnętrznym adapterem, aczkolwiek ja się nie mogłem połączyć bezprzewodowo moim telefonem. Jedziemy dalej. Pod tabletem mamy wygodną ładowarkę indukcyjną, szkoda, że nie podwójną, aczkolwiek pod tą pływającą konsolą pod spodem mamy 2 porty USB typu A, a także gniazdo 12. Dalej, 2 uchwyty na napoje. Ta część konsoli środkowej jest wykończona takim jakby szczotkowanym aluminium. Jest to bardzo ładne, czego nie można powiedzieć oczywiście o tej części, która jest wykonana z piano black. Mamy przyciski od kamer 360, auto holda, otwierania klapy bagażnika, a także asystenta zjazdu ze wzniesienia. Na szczególne słowa pochwały zasługuje lewarek, choć jego kształt i umiejscowienie w pierwszym kontakcie wydaje się dziwne, ale jego koncepcja jest tak naprawdę bardzo, ale to bardzo fajna, choć jego skok nie jest taki jedwabiście aksamitny, jaki mógłby być. Kieszeń w podłokietniku jest bardzo duża, co więcej jest ona wentylowana, ale nie skrywa żadnych dodatkowych dobrodziejstw. Tankujemy do pierwszego odbicia, zaraz uzupełniamy również zbiornik na LPG i sprawdzamy, ile on tam dotryskuje paliwa. Kasujemy przebieg i jedziemy. Pobrykamy przez lokalne przybiałostockie wsie, zrobimy też wożonko po aglomeracji miejskiej z Zimnym Łokciem, udamy się również na drogi ekspresowe, będzie to najprawdziwszy cykl mieszany,
Już bardziej prawdziwie się nie da. Jak zawsze jesteśmy uzbrojeni w profesjonalny sonometr i za moment sprawdzimy, jak wypada wyciszenie Sport Equip 8 GT. Mamy 90 na tempomacie, ja się zamykam i mierzymy. Minimum mamy 62,3 dB. Czy jest to dobry, czy jest to zły wynik, to zamieszczamy tutaj obok tabelkę z ostatnio testowanymi autami. Zanim przejdziemy do pomiarów przy złoty 20, to chciałem jeszcze rzec, że prędkości obrotowe przy 90 km na godzinę to 1700 obrotów na minutę. 120 jest na tempomacie, ja się zamykam i mierzymy. Minimum mamy 64,6 dB, a prędkości obrotowe to 2200 obrotów, no i dalej jesteśmy oczywiście w trybie komfort. Zróbmy teraz symulację wyprzedzania ciężarówki. Jesteśmy w trybie sport, jest niecałe 90 km na szafie, lewa wolna i rura. Dawaj! I myk. Ciężarówka została wyprzedzona. Czy było sportowo? No bym polemizował. Sprawdźmy teraz amatorsko 0-100, korzystając ze stopera w telefonie. Rzecz jasna, wóz jest w trybie sport. Słuchajcie, przeżyć tego nie mogę, że Sport Equip nie podaje parametru męskości. No kurde, włoskie Gran Turismo i coś takiego. A teraz zróbmy 0-100 na benzynie. Jest różnica. Jest zauważalna różnica. W temacie jazdy, jak zapewne dobrze wiecie, albo i nie wiecie, ja nie ględzę półgodzinnych kazań, bo szkoda mi waszego czasu. Sport versus rzeczywistość. Dla przykładu, jeśli usiądziecie na pokładzie jakiejkolwiek Cupry, nawet tej najsłabszej 150-konnej, to jesteście w stanie dostrzec jakiekolwiek geny sportowca. Tutaj nie ma ich w ogóle. Układ kierowniczy jest mocno wspomagany, nawet w trybie sport możemy tutaj bez problemu operować jednym paluszkiem. Zawieszenie. Bardzo dobrze sobie radzi z wszelkiej maści nierównościami, leżącymi policjantami, kocimi łbami czy też dziurami, pomimo tych dużych 20-calowych felg. Co więcej, warto podkreślić, że okolice nadkoli są dobrze wyciszone, ale wejście z nieco większą prędkością na jakiegoś ślimaka na obwodówce, no to czuć od razu, że to nie jest jego para kaloszy, jest niepewnie, wynosi go i czuć ten wyższy środek ciężkości. Układ hamulcowy działa bardzo przyjemnie, przypomina mi ten z mojego starego LS-a. Skok pedału hamulca jest taki, że wciskamy i on zaczyna bardzo delikatnie, dopiero głęboko zaczyna łapać i później sukcesywnie coraz mocniej. Naprawdę klasa. Skrzynia biegów działa bardzo dobrze i pasuje do charakteru komfortowego auta. Nie szarpie, zmienia biegi aksamitnie i mniemam, że 95% klientów będzie z niej zadowolonych. Co warto tutaj podkreślić, że w trybie sport ona zaskakująco długo trzyma wysokie obroty. A to oczywiście zaleta. W temacie jednostki napędowej to ona robi wrażenie jak dobrze wysportowany emeryt. Czuć różnicę, jak jeździmy na benzynie, a na gazie, a zdaje się, tam jest różnica tylko 8 koni i 17 Nm. Nie zrozumcie mnie tylko źle. Moc jest naprawdę wystarczająca do codziennego przemieszczania się, do włączania się do ruchu, do bezpiecznego wyprzedzania ciężarówek itd., tylko że ja zupełnie czegoś innego oczekiwałem. Jest to w rzeczywistości komfort Equip za niemal 180 000 złotych. Do pełni szczęścia potrzebowałbym tutaj jeszcze lepszego wyciszenia do przyjemnego podróżowania z prędkościami autostradowymi. Lepszej pracy tempomatu, mam zastrzeżenia do pracy lidaru, a także systemu LKA zapobiegającemu opuszczaniu pasa ruchu. W ogóle śmiem twierdzić, że go tutaj nie ma, albo ja go po prostu nie potrafię uruchomić. Asystenci, ci, którzy są na pokładzie, to nie irytują, ale tutaj warto by było, żeby producent zaktualizował listę wyposażenia, bo w broszurce jest informacja, że wóz ma system rozpoznawania znaków drogowych, a faktycznie go nie ma. 210 km za nami i teraz wielka chwila prawdy, zobaczymy, ile zużyliśmy gazu.
23 litry na 210 km. Sami sobie odpowiedzcie, czy opłaca się jeździć na gazie. A teraz jeszcze zobaczymy tylko, ile on dotryskuje paliwa. Dotrysk paliwa to niecałe 1,2 litry. Podsumowując, na dzień dobry trzeba usunąć u detailera napis Sport i zastąpić go Comfort Equip, no chyba że zdecydujemy się na ten wariant ponad 360-konny, o ile się pojawi w naszej ofercie. Wariant 7-miejscowy do mnie nie przemawia, nie widzę w nim większego sensu, osobiście brałbym 5. Czy mamy dobrą relację ceny do tego, co oferuje? I tak, i nie. To jest temat do konkretnego polemizowania, gdyż 180 000 to już kupa forsy. Mamy dużego SUV-a z segmentu D z fajnym wyposażeniem, który mocno, średnio spełnia rolę prorodzinnego minivana. Wygląda z zewnątrz premium sportowo, a wewnątrz w wielu miejscach materiały nie dowożą, a o sporcie to już w ogóle nie ma mowy. Potrafi być bardzo komfortowy i ekonomiczny, jednocześnie potrafi przy tym nieuzasadnienie dużo chlać. Cholera jasna, sam już nie wiem, co mam o nim myśleć. Koniecznie podzielcie się swoją opinią w sekcji komentarzy. Śliczne dzięki Graphics Białystok za użyczenie auta do testu, a Wy, drodzy widzowie, jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie koniecznie kciuka w górę, podbijcie go i jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych produkcji, to zostawcie subskrypcję. Sayonara!